Zbudowaliśmy sobie naszą rzeczywistość i powoli wypełniliśmy ją rzeczami. A kiedy nam się nudzą, pozbywamy się ich bez konsekwencji. O tak! Wynaleźliśmy do tego nawet specjalne urządzenie. Traktujemy je, jakby było nieskończone. Ale tak nie jest. A co gdyby ono zniknęło? Jak wtedy musielibyśmy przebudować tą rzeczywistość? Ciężko to sobie wyobrazić. Problemem jest system, w którym funkcjonujemy. Kapitalizm. System gospodarczy, którego celem jest gromadzenie kapitału poprzez eksploatację natury i pracy ludzkiej. Napędzany jest przez zysk, przez to bierzemy coraz więcej. Wymaga to wiecznego wzrostu wydobycia surowców, produkcji i konsumpcji. Tłuczono nam przekonanie, że wzrost przynosi korzyści i jest warunkiem postępu, a jest to wzrost dla samego tylko wzrostu. Cały ten system służy ciągłemu powiększaniu majątku najbogatszych. Kierowani nim działamy według modelu gospodarki liniowej. Bierzemy, zużywamy i wyrzucamy, nie myśląc o tym, co poza zasięgiem wzroku. Bo produkcja nie służy już zaspokajaniu potrzeb, ale czerpaniu coraz większych zysków. Wzrost nie może być nieskończony. Zasoby naszej planety się kurczą, tylko że my się nie zatrzymujemy. Zużyliśmy już dwukrotnie więcej materiałów, niż mieści się w bezpiecznych granicach Ziemi. A co będzie później? Każda tona wydobytych materiałów wpływa na środowisko. Co za tym idzie, ilość wytwarzanych przez nas odpadów rośnie. I tu dramatycznie zaniedbaliśmy ograniczenia planety. Skracamy życie produktów już do minut. To pociąga za sobą tragiczne konsekwencje. Wiemy o tej sytuacji już prawie pół wieku, a mimo to nie próbujemy powstrzymać nadciągającej katastrofy. Ale to nas nie złości, nie rozpaczamy. Przyjmujemy te informacje ze spokojem. Mamy to gdzieś. Dlaczego? Bo kapitalizm nauczył nas, jak oddzielać ludzi od natury. Zmieniliśmy ją w magazyn zasobów naturalnych, a odpady nazywamy kosztami zewnętrznymi. To, co dzieje się z przyrodą, jest gdzieś daleko i nie dotyczy nas bezpośrednio. Stawiamy się ponad nią. Mamy ostatnią szansę, żeby jeszcze coś z tym zrobić. Nasza ekonomia musi się zmienić, ale i nasze postrzeganie świata i naszego miejsca w nim. Musimy zrozumieć wzajemne połączenie, to, że jesteśmy częścią ogromnego systemu natury i działamy w tym samym porządku. A w tym może towarzyszyć nam gospodarka cyrkularna. Jej model zaczerpnięty jest ze środowiska naturalnego, gdzie odpady jednych organizmów stają się źródłem dla innych, a te dla kolejnych i tak aż do zamknięcia cyklu. To samo ma się dziać z przepływem surowców i produktów. W tym modelu nie chodzi jedynie o tak dobrze znany nam recykling, ale o wydłużenie życia produktów. Wedle tego używamy najdłużej jak się da, na ile potrzebujemy. Dzielimy się, przekazujemy komuś do ponownego użycia. Naprawiamy, aby ciągle móc korzystać z produktu i recyklingujemy, przerabiamy na surowce do ponownego wykorzystania tak długo, jak to możliwe. Oczywiście sama cyrkularność nie wystarczy, ale może to być nasz pierwszy krok do zrozumienia i otwarcia się na nową, sprawiedliwą dla świata rzeczywistość. Jednak przeszkadza nam w tym obecnie panujący kapitalizm. Nie możemy polegać na narzuconej nam ideologii wzrostu, nieuzasadnionego wzrostu. Musimy skupić się na ludzkich potrzebach i ekologii, bo szczerze nie mamy dużego wyboru. Sami postawiliśmy się w sytuacji, dlatego zróbmy ten pierwszy krok i kiedy następnym razem będziemy dokonywać codziennych wyborów, wybierać władzę czy oglądać kampanie wielkich koncernów, pomyślmy o, nie tak wprost, ale szerzej, o jej cyklu, o równowadze.